Jesienią na Podhalu jadło się często baraninę. I taką baraninę ważyło się tak jak każdy inny rosół. Ale nie nazywało się to rosołem, ino polewka baranio. I do takiej polewki dawało się marchew, pietruskę, podstawowe przyprawy takie jak ziele angielskie, liść laurowy, czosnek, cebulę. Ale dodatkowo jeszcze u nas dawali taką miętkę. To jest taki rodzaj mięty, co ma takie pogufrowane liście. Ona jest taką już rzadko spotykano na tych grządkach. Gaździny dbają o okropnienie, co by nie wyginęła. Bo przydatne jest do takiej zupy, co się nazywa, to jest zaproska. I taką baraninę je się z grólami uważonymi w osobnym gorku. Można taką baraninę jeszcze podać taką zabieloną zyntycą. I jest nawet o tym taka góralska śpiewka, że zbójnicy ważą łowcę w zyntycy. Bo dawno na sałasie, jak łowca złamała nogę, biedał ją było wyleczyć, czy czasami wilki tam już posarpały łowcę, to wtedy ją już juchasi zabijali, no i ważyli na sałasie. A tak dla urozmaicenia smaku zabielali to właśnie zyntycą i to ma taki, ta polewka, wyjątkowy smak. Można tym nożem później pokazać, jak się nie? Do góralskich takich zup, do tej polewki nigdy się nie kroiło marchewki, czy nawet do kwaśnicy, w takie te, wiecie, jakieś tam kosteczkę. Baraninka lubi dużo czosnku. Postawimy. No i cebulkę przypalimy. Troszkę. Ups, jakieś zepsute środko. Najważniejszy w takiej izbie był piec. Jak już miał blachy, bo wcześniej godach, że nie były paleniska, były niezabudowane, ale jak już był taki piec jak ten,
No to wtedy widzicie, taki rozgrzewało się taką dusę do zeloska na takim piecu, co by prasować. Ważyło się jedzenie, na grzyby się susyło nad piecem, ale te zmochoczki był taki snurek jeszcze nad piecem, kasę można było jeszcze ususić mokre ubranie. A w sabaśniku, tu jest jeszcze, widzicie, taki sabaśnik, to się piekło babki, albo też jeszcze jakieś igrule tam się wrócało i takie się nazywały pieconki, opiekało się tak na rumiano. Na blachach jeszcze można było piec moskole. Moskol dawno zastępował chleb, bo na Podhalu bieda było o chleb, o zboża, bo malućkie rosły. To też taki chleb powszedni zastępował moskol. Jest to taki placek z ugotowanych wcześniej gról, dodaje się troszkę mąki i piece się bezpośrednio na blachach. Dawno był synonimem biedy, dziś jest takim rarytasem. Ale my do smaku w tej chwili dajemy. To się nazywała taka czynność, że to są poscykać grólki ze scykanego. No i tak się dawało.